Pan Azarel Chamorro, który jest z nami zdalnie i dopiero w momencie, kiedy będzie jego kolej na prezentację, Państwo go zobaczą. Jest to Smart Mobility Lead. Jeśli chodzi o swoją działkę transportową w kraju, w którym się znajduje. Peter Janczowicz teraz z nami. Zapraszamy. Pełnomocnik Zarządu do Spraw Rozwoju Przewozów Autobusowych Koleje Małopolskie oraz przedstawiciel komunikacji miejskiej w Iwano-Frankivsku. Zapraszamy serdecznie, pan Wadym Haliuk. No i debatę zmoderuje, poprowadzi Agnieszka Brzezińska, już znana Państwu, czyli pełnomocnik do spraw wzajemnego szacunku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu. Wielkie brawa dla Agnieszki. Sprawdzę, czy mikrofon działa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że obiad smakował, wszyscy najedzeni i tutaj nie uśniecie, a nasza tutaj rozmowa i wykłady, które przed nami pobudzą Państwa do myślenia o tym, jak to na świecie, bo o Polsce już dużo mówiliśmy dzisiaj. Sama jestem ciekawa, jak sobie radzą z wykluczeniem transportowym inne kraje. Mamy tutaj 4 przedstawicieli. I co? I na początek zaprosimy pana Kosmasa tak, do przedstawienia swojej prezentacji i opowiedzenia, jak to wygląda u niego. Thank you very much for the introduction and for inviting me here in this great conference. Now I have the challenging task to keep you, to wake you up after this delicious lunch. I hope I will manage to do it because I will present you the exotic Greek islands and how is the mobility there, if it is sustainable or what it is. So, we will try to make it. Yes. So it's my first time in Poland and I have to present myself and my organization. I'm Kosmas Anagnostopoulos. Okay, the surname is complicated, skip it, just Kosmas. I'm an urban planning and mobility expert and the founder and coordinator of CEUTP Greece-Cyprus. This is my young son, keeping a postcard from a Greek island from Folegandros. I think there is a delay. Yes, so. What is our network? We have a cities network, cities and regions network. We are acting as the national network of Civitas. Civitas is the European network for sustainable mobility for the last 20 years. It was funded by the European Commission, DG Move, and the national networks are trying to transfer and translate the principles and the goals and the best practices of this European network to the local language. Our network is 5 years old. It has 120 cities and 6 regions as members. And except for them, there are 4 ministries and 45 academic and research institutions and other organizations who are supporters of this huge alliance of 175 organizations. Our role is the usual of a cities network. We are trying to do some raising awareness, capacity building activities, to support our members, to attract funding, and to advise them in legal issues, to provide some technical support, and of course to promote their achievements and their special needs, if they have some, in the national and European level. As you can see, we have a political advisory committee with representatives of our cities. I am just highlighting that our president is a woman. Our achievements, I could speak for a lot of hours about this, but I will not. We have a significant contribution to Civitas communities. At this moment, we have more than 70 Greek cities as members. It is 20% of the Civitas network. We achieved this in just a few months when we were going to be founded. At this moment, we have 4 Greek politicians in the Civitas Policy Advisory Committee.
more than 10 Greek cities participating in Civitas projects, and I think more than 5 awards to Greek cities. As you can see, and I appreciate that Poland has already 21 members, and I know that some of them are doing really a great job through the Civitas projects. We are working a lot with sustainable urban mobility plans. In fact, we are this organization that proposed to create, to the Ministry of the Environment, to create a national funding program for this issue. And finally, 162 cities were funded with 9.5 million euros to elaborate a sustainable urban mobility plan. We created for their needs a digital consultation platform. We supported more than 14 organizations on SUMPs, and we invented the idea of sustainable island mobility plan, which is the concept that I'm going to present you in the following slides. Okay, we have done a lot of capacity building and networking activities. I could say 3 international conferences, 1 mobility academy, an e-course, digital forum, a lot of workshops and webinars, and policy briefs, and a 3-day event on an island that I really liked. If I could summarize our successful, activity until now, we have 8 cities and 2 Greek regions that participated in 13 EU-funded projects that we initiated, more than 50 cities that received certain benefits from our activity, and finally, there is one specific number that the Greek cities invested on us 150,000 euros through annual membership fees, but they received back 1.7 million euros through EU-funded projects. Okay, this is what I want to present you, not in many details, but just to have a certain idea. The Sustainable Island Mobility Plan is the adaptation of Sustainable Urban Mobility Plan on the island, on the touristic island context. This is an idea coming from 2015 when I was working for the Daphne network, which is the Sustainable Greek Islands network. And this is an idea that we have presented a lot through other conferences, articles, also in English, that you can find. We are preparing a practitioner briefing, a guide for Civitas and ELTIS, and there are a few projects that we are running, and they are related to this idea. When we are talking about the SIMP tool, we are talking about small and medium-sized islands with less than 50,000 inhabitants. According to Euro-Islands typology, we're not talking about huge islands, regions, countries, or continents. The major issue with these small, medium-sized touristic islands is the high population fluctuation, the seasonality. Of course, you can find seasonality also in other destinations, and perhaps you will find some similarities to other touristic villages and mountain winter destinations. But especially in the Greek islands, we have a population, we have a summer population that could be even 8 times more than the permanent winter population. So when we are talking about an island with 1,000 inhabitants, we're talking about an island without an urban area, without an urban population, without urban services regarding mobility, but not only mobility. But during the summer, this island receives an urban population and has somehow to serve an urban population. Regarding the density, you can see how the urban density is much higher than the island density. This is affecting especially the services that have to do with the public transport. And I watched discussions also from your areas related to this phenomenon.
And regarding the land cover, which is something similar and related to the others, the land cover on the islands could be a rural land cover, meaning without buildings, or could be very dense settlements where even the cars cannot move in the settlement. So some other characteristics of the islands. The external connections. They never have, except one case, if I remember well, or two, that they never have road links, road connections with the mainland. They never have rail connections with the mainland. They usually have one or more ports, and sometimes they have an airport. They do not have big urban infrastructure. You will not see highways and great parking stations and these kind of things. But you will see traditional means of transport. You will see buses, taxis, cars, bicycles, and in the latest years, some e-bikes and e-scooters. So another phenomenon that I want to highlight is the isolation, but it's not a single isolation. An island is isolated from the mainland, but if you have a village on the mountain of an island, then we are discussing about double isolation. This place is double isolated. And we know cases, and one of these cases is the place that I go for my summer vacation, which is, I think, 4 or 5 times isolated. It's 5 times more difficult to approach this place than to go to a touristic destination of the mainland. Regarding energy, because we're talking about electromobility, and this is a major issue, some of the Greek islands are connected with the main grid of the country, but some others are not. And then, there is a question if we have to rush about electromobility, or to wait, or to find alternative solutions on how to provide energy to these electric cars. Perhaps you have visited the Greek islands, and yes, I can admit that they are, for your vacation, they are a perfect choice. But if you want to stay there during the winter, the life is not easy. The cost of life is very high. There is not a huge supply and variety of goods. The choices for education are not many, especially if you want to go to the university. The medical health the quality is poor, and you are mainly based on doctors who are not experienced. Social services are poor, and cultural events, I think you can find cultural events only during the summer period. So the result of this is that the population is aging. So we are launching the SIMP tool, and we have to show you the differences from the CEUTP tool. Regarding the methodology, in the general vision, when you are elaborating an CEUTP, perhaps is the car-free city. But on the island, I think we should give the priority to car-free tourism, because the permanent population and the mobility of the permanent population is not critical regarding the use of car. But tourism is a critical population. So our general vision is car-free tourism. The area that we are studying is definitely the whole island, or more islands if they are a cluster and they are belonging to the same municipality. The population that we're focusing is both the residents and the tourists, but the tourists are more interesting to us for this scope. And when we are talking about infrastructure, we usually find heavy with fixed use infrastructure in the cities. But on the islands, we have to invent light and adaptable, flexible infrastructure. Because as we will show later, some things must change between winter and summer. The trips that we're more interested in are trips for leisure
during the summer. And regarding the public transport, in the cities the previous one, yes. In the cities, you have to provide heavy, massive, and stable public transport. But on the islands, we are focusing more on light and personalized, on-demand public transport. We do not have to talk about rail, but we have to talk about maritime transport, which is an option on these islands, especially when the road network is not enough. When we're talking about walking at non-urban areas, in the CEUTPs it's not a critical issue, but the islands do have old traditional hiking and walking networks that we want to restore and provide to the tourists. Regarding cycling, in the CEUTPs it's mainly interesting in the urban area, but on the islands it's something that we have to take care regarding the connections between the settlements among them and the settlements with the other destinations of the island, beaches and ancient monuments and other destinations. Regarding the participation and the participatory planning that we are doing a lot, when we elaborate our first SIMP, the Sustainable Island Mobility Plan, we had to provide questionnaires, we do surveys, not only to the residents, but also to people who are visiting the islands for their vacation or for a few weeks if they have a house there, a vacation house. And we had to provide questionnaires in 3 languages, or even more, meaning Greek, English, French, German. So I will show you just a few pictures to see what kind of solutions our islands already implementing. This is the island of Hydra. It's very close to the Athens metropolitan area, and it's totally car-free. You cannot bring your car there, and you cannot rent a car there. This is the main and I think the only settlement of the island when you can mainly walk. There is no public transport. I don't know now if there are bikes. Perhaps there are some, but there are a lot of stairs there, so you cannot use the bikes. And this is something that comes from their tradition. It's not an innovative new mobility measure. It comes from the past, and it still exists. I think they are very innovative, and they don't know that they are innovative. This is the island that I love, which is also very close to the port of Piraeus, the Athens metropolitan area. It's the Aegina Island. There you can see the main port and the coastal road. This scheme is working, usually providing the circulation to the cars, but only until 9 in the evening during the summer period. After 9, the coastal road is pedestrianized and the port can be used for parking. About hiking trails, a lot of Greek islands are developing and restoring their traditional networks. One of the more successful and innovative is Andros and Sifnos, and many foreign tourists are choosing these islands for their vacation, not mainly during the summer, but mainly during autumn and spring. Kos is the most bike-friendly island of Greece. There you can find bike infrastructure like the ones that you can see in the urban areas, but you can also find bike-friendly enterprises, hotels, and other services. This is something rare because it has to do with Santorini. Perhaps you all know this island. And there is a cable car there. There is a cable car not as a sightseeing, but because there are coming so many cruise ships at the same time, and the people, the passengers of these cruise ships want at the same time to go up to the settlement. So there is no
road network with the capacity to serve this amount of people. So they built a cable car, and now I think something is working, but of course Santorini has a huge issue with mobility, and I will recommend you to avoid Santorini during August. Simi is another island, less known, near Rhodes, and there isn't any road network to approach the beaches, the best beaches of the island. So there is maritime transport, private and expensive, but this is the only option to approach these beaches. No problem. Can you hear me now? Some Yes, of the sir. islands, and especially the private sector, is using this kind of small electric vehicles for the tourists, but also for the Okay, I people think it with works. Just let me know. disabilities. Thank you. Rethymno launched the first electric minibus for the touristic area, and this is coming from a Civitas project, Civitas Destinations. And this is the last example. I saw this example on Kea Island, Excellent. but I it's an appreciate if I initiative can of see the whole private presentation sector, and not only the speaker, but it's not thank you in a advance. Greek company. I don't remember, but it's an international company organizing tours only with this kind of boats and electric bikes. So you are doing island hopping with this boat, and they have the electric bikes on the boat, and they offer you the electric bikes in order to trip around the islands that you are visiting. And this is my cargo bike with my kids 10 years ago. So what we're presenting you, we have first tested enough. Thank you very much. Dziękujemy bardzo za tą prezentację i przepiękne zdjęcia, bo oprócz treści merytorycznych to wizualnie też bardzo pięknie się to oglądało, zwłaszcza, że wakacje przed nami i kilka wysp jest do odwiedzenia, prawda? Zapraszamy teraz do wizyty u nas online'owo pana Azarela Hamorro. Czy można się z nim połączyć? Hello, can you hear me? Okay, can you hear me? If you can hear me, please someone tell me yes or tak. Dzień dobry, witamy serdecznie i zapraszamy Okay, do hello. wystąpienia. Hello. Okay, can you hear me? If someone can hear me, please tell me hello or tak. Yes. Yes. Okay, great. Thank you. We did it. Okay, thank you very much. O, już. To było krótkie I know the wystąpienie, feeling. ale poprosimy o jeszcze. One more time. Okay. Okay. I don't have the Polish translation, so I will go in English, but I would love to learn Polish at some point. So let me start now. So first of all, thank you very much to everyone for the time today and for the invitation to Wrocław, a city I would have loved to visit, but unfortunately it was not possible, so we will do online. But my heart is right now there, so please come with me to a trip to Japan. Today, I would love to talk about finance and sustainability for regional mobility, because I work as a smart mobility lead at Mirai Share. We are the largest on-demand mobility provider in Japan. And I noticed that when I was working in different places before, across Asia and Europe, that finance sustainability, money, it's a big issue to develop mobility. It is not possible to deliver inclusive mobility without funding. So I would like to bring some examples from Japan to show how we can actually get different ways to achieve that financial sustainability. And first of all, let's talk about Japan. So everyone, when they think about Japan, they normally think about Japan as a mobility success. Trains in Tokyo are highly reliable, Shinkansens go everywhere, and even drivers apologize when they are too late or too early. But next slide, please. That success also came with a lot of challenges ahead. Japan, like Poland,
is losing population. Aging population is a very incoming issue. It's already an issue, like Poland as well. Although Japan is a much more developed stage in that regard. So we need to rethink our transport networks, and particular our financial sustainability, as we have less taxpayers, therefore less income, and we need to rethink about, particular for the rural areas, the regional, how can we tackle mobility there. So next slide, please. So first of all, the image of Japan of transportation is that it's very well connected, and this is true. But Japan transportation is fully privatized. It's all private. There's no public transport. There are some subsidies, but it's not the common thing. So today I would like to show you, this is the metro map of Tokyo. It's actually 2 metro networks and 3 railway companies. And as you can see, it's quite dense and it's highly connected. But when we look from the regional perspective, please next slide, we can see that the reality is much more complex. There's more than 40 railway companies in Tokyo alone. There is much more railway bus companies as well. So it's a mess, yet it is comprehensive and consistent. And in rural areas, we can find this consistent system with fewer frequencies, with more different services, but we can still find that. Next slide, please. Because when we zoom out, we see that the whole country network, even though so the different operators, they still share a common payment system, they still share information system. So overall, it is relatively easy to move around. Next slide, please. So after this introduction to Japan, I need to stress the difference between Europe and Japan, because what I'm going to say today may not be or may be applicable to Europe, but we need to think about the differences. And the key difference here is that in Europe we have public transport authorities, and in Japan we have private mobility operators. Next slide, please. And this is a key difference, because first of all, one is public, one is private. Public is a mandate, it's a local or national mandate where it tends to maximize welfare, and therefore it needs public subsidies and investment. But in Japan, public transport companies, they are expected to be profitable and self-sustaining by themselves. They realized long time ago, though, that it is not possible to be profitable just by the provision of transport. Instead, they need to cross-subsidize their services with other activities. Next slide, please. Which comes about the difference between transportation in Europe and mobility in Japan. In Europe, transportation is the provision of movement, of trips, people moving from A to B, the provision of transport, of vehicles, and that's it. That's the most common competence by the public transport authority. But in Japan, we don't have such thing. Instead, the operators think about mobility, the integration of transport and activities. Those activities are the end activities where people want to do when they move. Unless you go for a walk in a park, you normally move to do something. So the integration of both activities, both in terms of information, in terms of monetary terms and social value, they are together. That's mobility. Now, this also brings a difference between the kind of integration we have in Europe and in Japan. In Europe, the Public Transport Authority focuses on horizontal integration between different players and services. For example, micromobility with public transport, car sharing, and different stakeholders. But in Japan, private mobility operators, they compete each other, so they need to have vertical integrations. A railway company will probably have a bus company, a taxi company, but also will have a hotel company, retail company, and that will be the most important part, because from there we will funnel the streams of revenue into transportation. Next slide, please. And here comes the difference between an authority, a public mandate, and a private operator. While in Europe, transportation, the Public Transport Authority is created for society to enable movement, to enable sustainability. In Japan, that movement, that sustainability, needs to be created by the private mobility operator. Therefore, they create society. They structure society. This is a key difference regarding the need for profitability. They understand that financial sustainability can only be achieved with social sustainability. Financial
gains can only come from social gains. And for that, we need to be innovative. We need to think that innovation is the key to create financial sustainability. And so it has been since more than 150 years ago. Now, next slide, please. So now, let me go through three different examples, about four different examples, sorry. We have developed in Japan to fund public transportation and mobility schemes in rural areas, which tend to be less work, yet they get the highest potential regarding to the things you can do. These are not comprehensive. These are all projects I have been working on, and there's of course much more. And I do let the and I still okay. I think okay. Thank you. I'm having some troubles. So please, next slide. Okay, I'm back. Can you hear me? Yes. Okay, sorry. Things have been alive. Um, this is the most important part of the presentation, so of course I want to put some more emotion and interest. So, well, here we go. So, first of all, I would like to talk about the Tohokumas, which enables rural experiences. Tohokumas is a digital platform, is not an app, that was developed by East Japan Railway Companies, GREs, the largest railway company in Japan and one of the largest one in the world. Tohoku is the region north of Tokyo. It's fairly rural, very north of Tokyo, and it's very mountainous. It's a very beautiful place to go. Okay, I think I'm falling again. I will continue though. So it's a beautiful place, but it's difficult. Okay, we are back again. Okay, apologies again. So the thing with this platform is that it was developed focusing on tourism, but it was developed for the local community. The idea with this platform is to enable full information of different amenities and transportation options while visiting Tohoku. So it aims to take the welfare, so the welfare from the price for the less price sensitive users from the cities that they are visiting Tohoku, and reinvest that into the local community, the residents. How can you achieve that? By integrating, for example, different mobility options such as public transport and railways, you make that people come from Tokyo, for example, instead of using their car, they will take the train. Once they take the train to a rural area, commonly the most common concern is how can I move? Should I rent a car? They have the option to rent a car in some places from the railway company, by the way. Or they could actually access different mobility services such as on-demand transport, our platform. But also includes different amenities such as restaurants, tourist attractions. And this, if you think about it, for example, in some places, by enabling on-demand solutions in specific locations, the tourists will use those on-demand solutions and they will pay for that to access their attractions, but the local residents will use them for the daily life, therefore contributing to reducing not only private car, but also enabling all people, mostly, to move around these places. You create information convenient, you can create new experiences, you can cash those experiences back into your transport network, and you can reduce the public burden in those areas. Next slide, please. Then the next one I want to talk is about private scheme. It's our Esashimas. Esashi, it's a town in the north of Japan, in Hokkaido, which is about 10,000 people. It's in the very north of Japan, so it's Siberian weather. It's very, very cold and snowy in winter. And there's a drugstore called Sapporo Drugstore in the city, in the town, that they thought that perhaps during winter, considering that most of the people is already very aged, people will not be able to access their shops. So perhaps an on-demand mobility solution
could be a solution for them to attract clients to enable mobility and also make advance the local economy. So they decide to partially fund a on-demand mobility solution, a DRT service, demand responsive transport, for everyone in town. And what they did is they connect that service with the Edzoka car. The Edzoka car, it's a point car, it's a client car that they could use while riding to get discounts. And thanks to that car, we can actually get further data about the impact of this solution, which was, next slide, please. It was fairly good. So we found that during the month in February 22, this month, the sales of the Sapporo drugstore, they went up by 4 times, and we increased visits by 5 because people will move around, particularly women and elderly. But also, these trips, they only represented 1/3 of the whole trips, which means 2/3 of the people were able to access other shops, visit relatives, go to hospitals. So by considering this kind of a scheme, we can make like a private stakeholder benefits from this mobility solution while ensuring that the social welfare of the whole community goes up. Also, there was an innovative thing in this specific scheme. Normally for elderly people, you need to develop a call center because people struggle with new technologies. But to save some money, instead of that, we developed a voice tool using the line, which is the equivalent of WhatsApp and Messenger here in Japan, which was fairly successful. So this is one possibility to involve the private sector in rural settings. Next slide, please. Now I would like to talk about what I think is really like the future in what we are working the most in Japan, and it looks to me is a very interesting place for the local and rural and semi-urban areas, is mixing passengers and cargo. We are doing this in Kumenan town, which is a tiny town of 4,400 people in the middle of the mountains of central Japan. It's a very, very small town where their dial-a-ride service with our solution, on-demand solution, and so we did it. But it was in 2020, so the pandemic was there. We know how it happens. So the town also thought that perhaps we could also create a combined service of transportation, passengers transport, and deliveries. And that sounds very interesting because if we do so, we can actually perhaps integrate the whole local commerce as well as increase accessibility to these services. Next slide, please. And that was the case. Looking at the results, we found that the ridership went up by almost 3 times with this kind of solution. We reduced the fleet size, we increased the area of operation, and we reduced the cost by 40%. That's about 4.2 million yens in a year. So thanks to these kind of schemes, we can actually ensure that these delivery services may be partially fund these schemes as well. And we found that, by the way, recently, most of the deliveries are actually done to kindergartens and primary schools by the parents who basically order for the kids. So this is another way to maximize the fleet, reduce cost operation, and enable accessibility in rural areas. Next slide, please. And this is the first time we did in Japan for DRT services, but to be honest, railway companies have been doing this for a while. For farming and fisheries, one of the key issues they have is that they cannot have enough manpower to deliver their fresh produce into the cities. So some railway companies, using their spare seats and their spare space, actually step up and talk about the business model about this. Next slide, please. And for example, Japan has the fastest crabs on Earth. In Japan, crabs are shipped by Shinkansen, the high-speed rail, at 325 kilometers an hour, and they are delivered into the city of Tokyo, where they see the high-value market, therefore reducing the cost for the local farmings and local fisheries, because they don't need to pay for the logistics, and increasing the revenue for the railway company and the local farm. Next slide, please. Finally, I would like to talk about inclusivity and about shared mobility hubs in rural areas. I would like to show our Odai town, which is in the middle of Mie Prefecture in central Japan. It's a valley in the mountains. It's very, very deep rural.
with about less than 10,000 people distributed a very long valley. And we wanted to test the possibility of attracting the elderly for DRT services in this mobility hub. Next slide, please. So in this bus stop that also features share bikes as well as electric cars, we planned this mobility port where elderly or well anyone could call our share mobility, our share taxis, and ride them. So we thought that this might be a good way for the elderly while they are in the center of the town. And in the 2 months of the trial, we got about 1,200 passengers, and about 6% of the trips were booked through this mobility port, which is fairly successful if we consider most of the trips were door-to-door, so they were not exactly going to that place. Later, our client, which by the way, it's a printing company, because they want to diversify and explore different human interfaces for the elderly, they expand into medical mass. So they provide these on-demand services connected to the clinics and hospitals in the region. So when elderly need to go to the hospital, they could have their own trips already planned and booked in advance through this platform, therefore in reducing the hassle for that solution, as well as creating other techniques to monitor the user health during that trip. Next, please. But again, please remember there's no inclusion without the community. And there are ways we can create more inclusion in communities when develop shared mobility. And I would like to bring this nice example from Seto City in central Japan. This is not my case, but it's a colleague. So if you see at the left side, you will see this vehicle. When they developed this DRT service, they didn't budget the design of the vehicle, so they hired the best designers in town, the primary school kids, which of course did this amazing design. Therefore, also involved in the community. When they inaugurate this service, they invite them to cut the red tape. And of course, the parents were also coming so they could get to know this solution and perhaps leave their car and use this for example, sending their kids to school or using them in their daily life. So there are different ways you can involve the community. And on the right side, you can see another way. It's very common in rural areas to let the kids design these kind of maps with the local amenities so they could actually enjoy them and feel involved in the community. Next slide, please. So thank you very much. My whole goal was to show different examples of what could we do in mobility, what other scenarios can we play on, and through that bringing different revenue streams to support the regional mobility. So I would love to see these kind of new solutions working in Poland as well as in Europe, and please feel free to reach out for more details or if you want to know more. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I co, zapraszamy teraz Petera Janowica. Nie? Nie słychać. O, O, teraz teraz słychać. Super. To bardzo mi miło, że tu z Państwem jestem. Nazywam się Peter Janczewicz, jestem pełnomocnikiem zarządu Kolei Małopolskich, odpowiedzialny za pion autobusowy i również kwestie rozwoju, no bo Koleje Małopolskie to taki ciekawy okaz na polskim rynku transportowym. To pierwszy taki podmiot w Polsce, gdzie jednocześnie przewoźnik kolejowy jest przewoźnikiem autobusowym. Więc rzeczywiście już od 2015 roku Koleje Małopolskie są również przewoźnik autobusowy, zasadniczo pół roku krócej niż jesteśmy przewoźnikiem kolejowym. Na obecną chwilę ten rozwój jakby tej naszej działalności, bo przez pierwsze tam kilka lat to byli zasadniczo 2-3 linie. Obecnie tych linii mamy 25. Tak naprawdę od 2020 roku ten okres pandemii rzeczywiście był okres sporych zmian i pewnym impulsem do tego, żeby województwo małopolskie zostało dosyć aktywnym organizatorem transportu autobusowego, no bo on fajnie uzupełniał połączenia tam, gdzie niestety kolej nie docierała, więc obecnie już
obsługujemy flotę 45 pojazdów na 25 liniach. Z tego od zeszłego roku również samodzielnie obsługujemy przewozy, bo wcześniej przez te pierwsze lata to było na zasadzie podwykonawstwa. Formalnie byliśmy przewoźnikiem, ale w rzeczywistości przewozy w imieniu Kolei Małopolskich i w naszych kolorach wykonywali na drogach inne podmioty lokalne. Obecnie już niedługo będziemy mieli 20 pojazdów, więc mniej więcej około 30-40% tych przewozów będziemy realizować sami, ale ze względu na swoje doświadczenia zawodowe nie tylko w Polsce, ale wcześniej też w Czechach i na Słowacji, no, chciałem się z Państwem podzielić właśnie, no, nazwałem to tajniki sukcesu. Brzmi to tak trochę jak ci różni handlowcy, którzy tam handlują różną tajemniczą wiedzą, więc tutaj to nie jest żadna tajemnicza wiedza, to jest w pewien sposób zagregowane doświadczenia z tych krajów czy z rynków, którymi miałem doświadczenia, to jest Słowacja, Czechy i Polska, gdzie też oprócz sektora publicznego tak naprawdę wcześniej byłem związany z sektorem prywatnym, bo tutaj byłem odpowiedzialny za polski oddział Express i wcześniej zajmował się sprzedażą w RegioJet. Więc dlatego nie tylko rynek polski, ale ten słowacki i czeski, że tak powiem, miałem okazję poznać z różnych stron. No i chciałem się tutaj Państwem takim doświadczeniem podzielić, no i też jakby troszeczkę pokazać, jak to doświadczenie zagraniczne można jakby zaimplementować w Polsce, bo staram się to, co mówię, też robić, więc w Kolejach Małopolskich staramy się te doświadczenia wykorzystywać. Więc zacznijmy od tutaj konkretnego mięsa i to podstawowe pytanie, jakby ile kosztuje dobry regionalny transport autobusowy. No i, że tak powiem, tutaj z tej tabeli, mam nadzieję, że Państwo ją widzicie, okazuje się, że jakość wcale nie kosztuje tak dużo i co przede wszystkim jest najważniejsze, że jesteśmy już w Polsce na europejskim poziomie, jeżeli chodzi o ceny. Tutaj też, że tak powiem, nie ukrywając, odtajemniczyłem, ile kosztuje koszt wozokilometra w Kolejach Małopolskich, więc to jest tam tych 6,96, niecałych 7 zł. No okazuje się, że tutaj, jeżeli chodzi o Czechy i Słowację, no to tutaj to mamy od 7 zł do prawie 11 zł. No i może zobaczmy teraz, że tak powiem, co od tych 7 do 11 zł, że tak powiem, jaki standard obsługi państwo albo my jako pasażerowie dostajemy. Więc tu za tych 8 zł w kraju omunieckim dostajemy tutaj fajny Iveco Crossway, znany też z Kolei Małopolskich. No, że tak powiem, super. Co ciekawsze, w kraju usteckim za niższą kwotę niż Iveco Crossway, bo tylko za około 7 zł, dostajemy nawet tutaj gwiazdę wśród autobusów, bo setrę. No więc, szanowni państwo, to jest ciekawe. Okazuje się, że dorzucimy parę groszy więcej i mamy nowoczesne pojazdy najbardziej prestiżowej marki. No jednak, ale to, co dostajemy, zależy też od sposobu, jak robimy przetarg, albo skąd to pozyskujemy. No i tutaj, że tak powiem, kolejne przykłady. Poczekajmy. Chwilkę napięcia. Są. Więc no tutaj jest przykład, że za, tak jak Państwo widzieliście, prawie 11 zł można otrzymać fajny 15-letni wysokopodłogowy autobus. No nic tylko jeździć, sama przyjemność. No, w Kolejach Małopolskich otrzymujemy za tych prawie 7 zł no, autobusy niskopodłogowe. No, bardzo przyzwoitego standardu, tylko otwarcie też mówiąc, ze względu na to, co Państwo bardzo dobrze znacie, FRPA, niestety do tej pory no, nie mieliśmy możliwości zawierać z naszymi podwykonawcami i też sami inwestować w większym stopniu, więc to są takie inwestycje krótkotrwałe i też postępowania krótkotrwałe, stąd myślę, że za tych naszych 6,96 bylibyśmy w stanie zyskać więcej, robiąc to na przykład tak jak w Czechach, to co pokazałem na przykład kraju usteckiego, gdzie za 7 zł mają setrę. Więc dotąd zmierzamy i mam nadzieję, że tutaj tegoroczne zmiany w prawie nam to umożliwią. No i teraz chodźmy dalej. Jak to wygląda już z punktu widzenia samorządowców i samorządów, ile w takim razie do tych pięknych pojazdów muszą dopłacić? Tutaj chwilka napięcia. No, Is there any z English powrotem. translation? To już widzieliśmy.
O, i teraz, że tak powiem, kolejne mięso. Ile to w takim razie organizatora rzeczywiście kosztuje? Bo tam pokazaliśmy koszt jakby wykonania jednego wozokilometra, ale wiemy, że coś jesteśmy w stanie utargować też z biletów, więc po tym utargowaniu przykład kraju omunieckiego pokazuje, że to nawet jest mniej niż 5 zł i tutaj okazuje się, że są lepsi niż my, bo my po utargowaniu z biletów mamy 5,44, w sensie innymi słowy, to nam musi zapłacić nasz organizator, dopłacić, to jest ta rekompensata. No, tylko tutaj, że tak powiem, tłumacząc się od razu, no wynika to z tego, że tutaj no niestety nie mamy takiej tradycji, jeżeli chodzi o to nasze połączenia, bo tak jak wspominałem, w 2020 roku te linie zaczęli się budować. No i niestety w Małopolsce, tak jak tutaj już było kilka razy mowa, ten transport regionalny, autobusowy przyszedł ogromnymi zmianami, ogromnym procesem, który, że tak powiem, oznaczał, że część linii zniknęło, część ludzi w ogóle z systemu transportu publicznego wyparowało, bo zasadniczo Małopolska to jest jeden z tych nielicznych, jeżeli nie jedyny region, gdzie żaden PKS nie dotrwał do dnia dzisiejszego i zasadniczo to takim PKS-em obecnie jesteśmy my, więc stąd no, z tych biletów jeszcze, że tak powiem, nie targujemy tyle, ile byśmy chcieli i stąd ta rekompensata jeszcze nie dogoniła kraju omuniecki, ale inspirujemy się. No tutaj kraj zieliński, tutaj z tych prawie 11 zł jest w stanie coś pokryć i ostatecznie 6,50, więc co się okazuje, no ten transport publiczny, jeżeli był dobrej jakości, to wcale to nie są jakieś horrendalne kwoty dla organizatora. I tak, jakie te kwoty będą, ile rzeczywiście tej straty nam zostanie, to zależy od tego, jak skorzystamy wszyscy z tych kolejnych tajników sukcesu. Ale jeszcze zobaczmy jedną rzecz, jak to się przelicza na procenty. O, więc to jest bardzo ciekawe. W kraju omunieckim są w stanie 43% kosztów transportu autobusowego pokryć z biletów, więc to jest tutaj nasz niedosiągalny cel. Tutaj też pytałem kolegów komunikacji beskidzkiej, oni też dążą w tą stronę. No nie są aż tak dobrze, bo są tam około 30%. No i więc prawie jak kraj zieliński, no Małopolska, te nasze połączenia autobusowe w ramach to się nazywa autobusowe linie dowozowe, ten nasz produkt. No tutaj jesteśmy w stanie 22% w tej chwili pokryć z biletów, ale co się okazało, byłem jakieś 2 miesiące temu w Brukseli na spotkaniu, tutaj byli przedstawiciele Turingi i tam właśnie prezentowałem, że no tutaj tylko 22% jesteśmy w stanie pokryć, chcielibyśmy się poprawić. I państwo tutaj z Turingi patrzyli, co? 22%? My mamy tylko 16%. Jak to robicie? Więc proszę bardzo, Niemcy się uczą od Polaków. I teraz może jeszcze czasami w Polsce jest stosowana taka droga na skróty. No to może jak nas nie stać na autobusik, to może fajny busik jest rozwiązanie. No niekoniecznie. Jak widać, co prawda jest ten busik tańszy. No tutaj te ceny to są z naszych postępowań takie najtańsze możliwe ceny, które gdzieś uzyskaliśmy. Nie mówię, że to jest realna cena, to są ceny, które byliśmy w stanie, korzystając z możliwości rynku, osiągnąć. Więc no tutaj różnica pomiędzy tym busem i autobusem w kosztach jest 24%. Ale jeżeli chodzi o oferowaną liczbę miejsc, a tu mówimy tylko o miejscach siedzących, no to nagle mamy za 24% więcej kosztów, 137% więcej miejsc. Więc to jest może też odpowiedź na to wcześniejsze zagadnienie, jak uzyskać tą większą rentowność. No wiadomo, że do busika zbyt dużo ludzi nie wejdzie, więc siłą rzeczy no, mało pokryjemy z biletów, więc no jednak ta droga na skróty w postaci busów, no nie jest to przypadkiem, szanowni państwo, że no, w krajach bardziej na południe czy na zachód od Polski, no nie jest to szeroko stosowane rozwiązanie, jeżeli chodzi o bus i są tylko tam, gdzie rzeczywiście ze względu na no, ruchowych muszą być. No i teraz zapowiadałem kolejne tajniki. No tutaj troszeczkę dałem, to jest moje bardzo ulubione zdjęcie. Co prawda nie jest to teren Polski ani Unii Europejskiej. Część państwa domyślacie się, że to jest Szwajcaria. Dlatego, że żeby rzeczywiście przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu, ale co więcej, żeby zbudować dobry system regionalnego transportu publicznego,
Same autobusy nie rozwiążą problem, same autobusy nie zwojują sytuacji i jedynym rozwiązaniem, który tutaj, że tak powiem, z doświadczeń jakby pokazuje, że autobusy muszą działać wraz z koleją i to nie autobusy, ale kolej musi być tym kręgosłupem. I naszym zadaniem jest znaleźć sposób, jak te środki skutecznie i dobrze spiąć, no bo pociąg jest i szybszy, i bardziej wygodny, i bardziej pojemny, i w ostatecznym rozrachunku też tańszy, jeżeli chodzi o koszt przewiezienia jednego pasażera. Więc tutaj nie ma sensu jakby zakrzywiać rzeczywistość. Skorzystajmy z zalet obu środków transportu, tak jak to staramy się robić w Małopolsce, tak jak to robią w Czechach i na Słowacji, w Austrii, w Szwajcarii przez wiele lat. No tylko jak te środki transportu spiąć, jeżeli rozkład kolejowy w Polsce nie zna coś takiego jak cykliczny rozkład jazdy. No, szanowni państwo, nie ma tego mądrego jeszcze, który by wymyślił, jak powiązać te systemy w obecnych polskich realiach. To nie jest, szanowni państwo, przypadek, że w tych krajach, gdzie kolej funkcjonuje na zasadach cyklicznego rozkładu jazdy, regionalny transport publiczny ma się dobrze. To nie jest zbieg okoliczności, to jest po prostu konieczność, którą musimy zrobić. I postawię tutaj tezę, że jeżeli to w Polsce nie zmienimy, to nawet jak najnowocześniejsze autobusy kupimy, to nigdy ten transport regionalny nie będzie funkcjonować, jeżeli kolej nie będzie kręgosłupem, jeżeli rozkład jazdy kolei nie będzie stabilnym, że tak powiem, tym głównym narzędziem, do którego będziemy domontowywać te kolejne elementy, te małe rzeczki, które będą dopływać do tej wielkiej rzeki w postaci kolei. Więc to nie jest, tak jak mówię, przypadek, że na Słowacji, czy Węgrzech, czy Czechach sami wiemy, że ten transport regionalny funkcjonuje lepiej, że tam rozkład jazdy na kolei jest cykliczny i właśnie od tego, że została uporządkowana kolej, od tego dalej był budowany ten transport autobusowy dalej w regionach. I co więcej, nie ma takiego mądrego na świecie, który by zaradził z tą oto sytuacją i to jest liczba korekt rozkładu jazdy na kolei. I no, szanowni państwo, niestety jakby znając tą sytuację w innych krajach, no tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że no jesteśmy w Polsce fenomenem i to jest ewenement co najmniej na skalę europejską, żeby się rozkład jazdy zmieniał 5 razy w roku, co 2,5 miesiąca. No w Szwajcarii tak naprawdę te zmiany bądź się nie dzieją w ogóle, albo jest raz w roku. W Austrii podobnie. Czechy, Słowacja, Węgry, no tutaj ta zmiana następuje, ale raz rocznie, choć też mogę powiedzieć, jak tutaj wrócę do swoich czasów, jeszcze jak chodziłem do liceum, akurat dojeżdżałem pociągiem do właśnie miasta, siedziby województwa, do Żiliny. Ja pamiętam, akurat to było 5-letnie liceum, że przez 4 lata z tych 5 lat że tak powiem, pociąg odjeżdżał jakby tutaj z mojej stacji, z Wrótok do Żiliny zawsze o 6:55. I nie było to w marcu 6:55, nagle w czerwcu 6:59 i po prostu w wrześniu nagle było potrzeba 6:50. No nie ma takiego mądrego, który by w ten sposób spiął transport autobusowy z transportem kolejowym i kolej nie może być kręgosłupem, jeżeli rozkład jest konstruowany w taki oto sposób, jakiekolwiek nakłady inwestycyjne zasadniczo zostaną zaprzepaścione, jeżeli tak to będzie wyglądać. Więc no, to musimy zmienić i też tutaj problem jest, albo może wyzwanie, sposób zarządzania taborem, jeżeli chodzi o naszego narodowego przewoźnika, bo tutaj znów z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że no, konkurencja akurat czasami działa na korzyść nawet dla podmiotów państwowych, dla przewoźników państwowych, bo no, w Czechach, że tak powiem, taka sytuacja, jak tutaj państwo z Wrocławia do Warszawy, jeżeli jechaliście państwo, czy korzystaliście z tej linii, no to na pewno doskonale znacie, że na tej samej trasie raz jedzie Pendolino z czasem jazdy X, raz jedzie skład wagonowy z czasem jazdy Y i raz jedzie po prostu zaś jednostka Flirt czy Dart z czasem jazdy zaś innym. Na jednej i tej samej linii, no, że tak powiem, PKP Intercity niestety nadal chyba nie słyszało o czymś takim jak produkt i po prostu projekt
produkt musi być tak jak w McDonald's, musi mieć te same zasady i trzeba się zdecydować, czy na jednej trasie jesteśmy w stanie mieć 10 produktów, czy tak jak jest w Czechach, czy 1 czy 2 produkty nie wystarczą, no bo jeżeli tak nie zrobimy, no to po prostu no nic się nie zmieni. To też nie przypadek, że no, przewoźnicy państwowi, którzy też byli w trudnej sytuacji, że tak powiem, po tym okresie komunizmu w Czechach i na Słowacji, jakoś sobie z tym zaradzili i takie coś jest nie do pomyślenia. I jeszcze bym chciał jedną rzecz wspomnieć, bo jeszcze tutaj bardzo popularny argument, jeżeli to podnoszę, jest to, że przecież w Polsce jest tyle remontów, że to jest konieczne. Trzeba 5 razy w roku zmieniać rozkład jazdy. Szanowni Państwo, również w Czechach i na Słowacji są remonty, nawet większe inwestycje niż w Polsce, a jednak jest możliwość zmienić rozkład jazdy raz rocznie, albo nawet go nie zmieniać. Więc naprawdę gwarantuję Państwu, że to analizowałem. Ilość remontów w Polsce nie jest uzasadnieniem, żeby rozkład jazdy na kolei wyglądał tak, jak wygląda. Mówiliśmy o tych tajnikach sukcesu, to zapatrzmy dalej. Chwila napięcia, co będzie ten trzeci? Za dużo nas to trzyma w napięciu. Kolejna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, jest oferta. Potrzeba dobrą i stabilną ofertę. Mówiłem o tych cyklach, że tak powiem, w Małopolsce staramy się przekonywać, bo te nasze połączenia dowozowe są na zasadzie skomunikowań i są przypadki, kiedy nam się udało z PKP PLK, więc jak Państwu wydać, jak się chce, to się da, zrobić rozkład jazdy cykliczny i dzięki temu linia dowozowa, która dowozi do stacji w Wieliczce, jeździ w godzinnym cyklu i każdy ten kurs jest skomunikowany z pociągiem. Więc no, niestety nie jest to możliwe wszędzie i nie było to naprawdę łatwe, ale udało się i co więcej, od ponad roku ten rozkład jazdy nie był zmieniony, jest praktycznie ten sam. Więc no, ten kolejny tajnik sukcesu nie jest nic innego niż dobra i stabilna oferta. Ale jak, że tak powiem, to zorganizować, żeby tą dobrą i stabilną ofertę mieć? Bo tutaj już była mowa, że no, są i gminy, które by chcieli organizować tą dobrą i stabilną ofertę. Tylko pytanie, czy rzeczywiście gminy są tym podmiotem, czy gminy są tym podmiotem, który są w stanie zbudować samodzielnie dobry transport publiczny dla swoich mieszkańców? No, nie odkrywajmy ponownie koło, popatrzmy, jak to jest w innych przypadkach. Zresztą tutaj też to padło. No, w Czechach za transport na terenie gmin, powiatów i województw jest odpowiedzialny jeden podmiot, więc nie ma 3 różnych szczebli organizatorów, jest jeden szczebel i to jest województwo, ewentualnie województwa sobie powołują zarządy transportu wojewódzkiego, które ale organizują komunikację i dla gmin, i dla powiatów, i dla województw. I działa to na zasadzie, że oczywiście grosz do grosika, że tak powiem, samorządy się składają na to, partycypują. To akurat w Czechach jest kilka przykładów takich bardzo fajnych modeli, jakby jak te poszczególne szczeble, że tak powiem, ten grosik do grosika dokładają, jak to spinają, więc to też już zostało odkryte i no, w Polsce są te 2 modele. Jeden ten model, który funkcjonuje, który był tutaj wspomniany, że robię sobie samemu, bo sam wiem najlepiej, albo ewentualnie ten drugi model, że tak powiem, tych związków. The other model for powiat and municipalities, well, I need to draw your attention to one thing that I do not understand actually. I don't know what is the reason for the legislator, for the voivodeships to participate, like in Austria, where the voivodeships initiate to w Polsce nie mamy takiej możliwości, ale tam przynajmniej, gdzie powiaty i gminy ze sobą współpracują, no to widać, że te efekty są bardzo dobre. Więc tutaj znów no, to samo potwierdza też doświadczenie by the experience of the Czech experience and Slovak. There must be one strong organizer who puts it all together, because the municipality itself is not attractive enough to gather, to focus communication.
information. This is the reaction to what was already said. How this good and stable offer affects. What is it? That's a point for discussion that I decided. Oh, I wanted to show you what it looks like. Just a couple of kilometers abroad in the Czech Republic. What does it mean to have a good and stable offer? Here we have two examples. Komuny Lihotka, that's a municipality in the Czech Republic, about 1,250 inhabitants, 18 pairs of courses, services on workdays, which is synchronized with a train that goes regularly. This is how it works on workdays, but also at weekends. There are 18 pairs. This is quite an extensive offer, but it's not that we are so rich, but it's well calculated. If this is a short shuttle, there's no need for the bus to go there shortly and then wait for a couple of hours. So we need to maximize it, optimize it. If those distances are longer, perhaps we are not able to achieve the 11 pairs. So, well, sometimes if there are fewer of them, it's still attractive. So we have a place in Czech Republic where there are 500 inhabitants, there are 5 or 4 pairs, and this is how it works throughout the years. And the last secret of success, which is not so surprising. This is simple and integrated tariff, and the public transport is not as easy as filling up the tank. So let's look what it looks like. It's not a ranking, it's just a list that is for your reflection. Here we have the example of the simple simplified offer. That's the ticket for the whole region. Very popular in Czech Republic and Slovakia, also in Austria and Germany. Let's look at the example of the Czech Republic. If you look, this is 31 zlotys, ticket of 51 maximum for a very, very large region. In Poland, it's not the case. The Warsaw agglomeration, okay, we have a ticket that you can travel for 26 zlotys. Also in the Upper Silesia metropolis, you can travel for 24 zlotys, but there are certain exceptions. You need to be careful because some of the area services are not applicable, for example train, so it's not fully integrated. And what's worse, if the passenger uses bus transport, right now in Poland, the journey of 35 kilometers managed by Słupsk, for example, even if you look at this kind of carrier, this is high price, 26 zlotys. So in Małopolska, Lasy Poland, we have 39 zlotys for the whole Małopolska region ticket. There is an asterisk because it's not yet in force. We are working on the contract. So it's important to have this monthly offer. So Małopolska, Poland is more expensive even from Austria. If you look at Austria, 20,000 kilometers. It's 334 zlotys. It's the monthly ticket, yes. This is how it works. This attracts people and this makes the profitability better if the offer is attractive. So let's try to use those secrets. In the Lesser Poland, we are trying to do it. And if we think about this, perhaps we will be able to implement something. For sure, it will
will be better, especially when we talk about regular cyclical timetable in Poland. This is fundamental for me. We will not move any further without it. Thank you very much. Thank you very much for sharing the secrets of success. We all can benefit from that. And let's have our last speaker today, Vadim Haliuk, sorry. Dzień dobry wszystkim. Good afternoon, everybody. I'm a representative of the public transport in Ivano-Frankivsk, and today I'm a student of the Lviv and Silesian University of Technology. At this conference, I will talk about how the public transport works in Ukraine. Let's start with how the rail works. The basis of moving for long distance is trains. Most of the citizens of Ukraine use the trains. It's more comfortable and cheaper to travel. It's better to pay a lower price and to lie on the bed on the train than sit on a bus for a really high price. Longer distances are served by... We have some technical issue. Mam też nadzieję. To dobrze. Nie wiem, no chyba w lewo. Jest? O, jest. Dobrze. Dłuższe relacje Longer distances are served by long distance train, almost only night trains. At shorter distances you can find fast daytime trains. Ukraine is a big country, so the journey very often takes place during the night. And in 2021 those timetables were extended by Mariupol train, and it was over 28 hours to get there. It's not that the train is slow, but it's a big city. The speed is over 100 kilometers. The distance between Mariupol and Zhachov is quite a long distance. And it's hard to get there. In 2012, 10 interregional intercity trains, electric trains produced by Hyundai, two trains were bought by the Ukrainian company. There are also unique train wagons that can go as a night train with 4 beds at night and 6 seats during the day. These are intercity and night intercity trains. In the suburban traffic, there are electric, so suburban trains. At shorter distances, there are 4 to 10 wagon train sets or the traction complexes. Nice. Aha, dobrze. Ona wróciła. No jest takich ciekawostek. So, interesting thing, the punctuality according to the results given by the Ukrainian rail management, 89% of trains were on time in 2022. So we are doing our best. Let's move to the urban transport. In the cities there are tramways, trolleybuses, buses, metro
metro, 42 systemy trolejbusowe, cable and 18 field systemów cars, and tramwajowych. so-called Wszystkie miasta marszrutki. Ukrainy mają swoje metro. Three cities had a metro Kiev, Kharkiv, niewielki and a 6-kilometrowy small odcinek metra Dnieprze. metro and Dnipro, 6 kilometers Koleje distance. liniowo-terenowe The cable and miastach field Kijowie i car are in Odessie. Kiev W and każdym mieście Odessa. Ukrainy kursują In autobusy every i minibusy. Ukrainian city Tak there are zwane buses, marszrutki. minibuses, so-called marsrutkis. Prawie każde miasto na Ukrainie ma swoją Almost spółkę every komunalną, city has która its zarządza own tramwajami, trolejbusami public albo autobusami. Na transport przykład tak jak moja company, spółka, like my spółka, w której company, pracuję, the company I work zarządza for. autobusami i It manages trolejbusami. buses To w Lwowie and spółka trolleybuses. Lviv Elektrotrans In zarządza trolejbusami, Lviv, this is tramwajami, Lviv ale jeszcze oprócz tego jest taka Trans spółka, która manages buses and też trams, należy do but there's miasta, also ale jest another city osobna, company która which zarządza is separate that manages only buses. Transport publiczny na Ukrainie poza Public miastem obsługiwany w transport zasadzie wyłącznie outside the przez cities przedsiębiorstwa is prywatne. served Żadna spółka komunalna nie wyjeżdża only za by miasto albo private jego company. aglomerację. No public company goes outside the city or its agglomeration. Następuje z The poziomu assignment of administracji line regionalnej. takes place Odbyły from się the przetarg, na regional który wchodzi administration przewoźnik i level. wygrywa, There is a tender ten where the pakiet linii, na carrier których będzie kursował. receives dostaje the ten pakiet package linii. of lines to Otrzymuje be do served. realizacji pakiet They linii get i może the uruchamiać packages and they dodatkowe can połączenie na launch nowych also trasach z additional własnej inicjatywy. services at their own Po uzyskaniu initiative zgody administracji after they regionalnej. have achieved the administration permit for that. Linie funkcjonują w oparciu o rachunek Lines ekonomiczny. function Muszą same na based siebie on an zarobić. economic Jest to na takiej zasadzie, dosyć balance. takie ciekawe, They need że to make money for kierowca ma themselves. plan, na So przykład the driver has 2500 a plan, grywien, że w ciągu dnia muszę właśnie 2,500 2500 grywien nazbierać, ale this is how much on they have musi to get, nazbierać but they have to collect this amount. jakąś część z tych pieniędzy Part musi of oddać this właścicielu money must be autobusa, zatankować ten given to autobus the i owner później coś of the otrzymać. bus. They have sam. to fill it Czyli up zarobić with dla siebie. petrol and to make money for Ceny są themselves. ustawione przez The przewoźników. prices Działa to are tak, że set przewoźnik by podaje the carrier. do organizatora swoje The obliczenia, za carrier jaką gives cenę jemu the będzie wygodnie jeździć na tej calculations czy of the innej trasie. price for the given W dużych miastach line. regiony In decydują o big obsłudze cities, konkretnych the obsług przez region linie podmiejskie. decides To są tak zwane serving centrumy przesiadkowe, przesiadkowe, gdzie pasażer ma możliwość przesiąść się do transportu where miejskiego, they can ale są change też to the nielegalne przewoźnicy, transport, but there are które also zabierają swoich illegal klientów w carriers. określonych They miejscach. take to the specific places. Aplikacje elektroniczne. Electronic Dobrze rozwinięte aplikacje applications. wspomagają podróżnych w Well-developed korzystaniu applications z transportu support the publicznego w miastach, travelers a in także the w dojazdach use do of miast. public transport in Najpopularniejsze cities aplikacje, and in getting to the cities. The czyli most strony popular internetowe, to applications jest aplikacja and kolei websites ukraińskich. is the application of Baskom.ua the to jest Ukrainian Railway, rozkład jazdy międzymiastowej i międzynarodowej which komunikacji shows autobusowej. the Ostatnio było dodane timetable, właśnie możliwość international and sprawdzania national międzynarodowych timetable, połączeń. bus timetable EasyWay connections. i Dozor City. EasyWay, Ale Dozor także jest taka City, aplikacja, w and której można zobaczyć bus.com.ua. Większość rozkładów jazdy And there w is całej also an Ukrainie. application in which you can Komunikacji see miejskiej. To jest most rozkład timetables in UA. public transport in Ukraine, which is rosklad.ua. Wady i zalety tych aplikacji elektronicznych. The advantages and Różne disadvantages of the aplikacje electronic zawierają różny zestaw applications. danych. Na Different przykład Dozor applications City have zawiera different data. For informacje o example, trasach, ale nie ma Dozor.city has rozkładu jazdy w information wariancie do about planowania podróży. the routes, Jest natomiast but podgląd na there rzeczywiste is poruszanie no się pojazdów na podstawie timetable. GPS. However, there EasyWay is zawiera a różne dane w live zależności od view miasta, of od the prostej movement of informacji o the trasach vehicles. EasyWay has different data. uproszczonych rozkłady jaźni, For depending on the po city, śledzenie it can be pojazdów information według about the GPS oraz lines, opinie how o they go, przewoźnikach. or a simplified Rozkład NDA, timetable, czytelny i or prosty rozkład GPS jazdy w wariancie tracking, do and planowania. reviews about Baskom.ua different możliwość services. wyszukiwania połączeń Then wraz z if wskazaniem przewoźnika i anyway, typu autobusu. there is a Najciekawsze simple jest to, że timetable Baskom.ua where można you can sprawdzić plan. wiarygodność tego autobusu, czy na 100% on przyjedzie You can i search jakie to a będzie given autobus, service rodzaj provider tego and the type pojazdu of bus. You can check the i type of jakie tam bus przewoźnik kursuje for na tej czy for your innej linii. journey and what kind of company operates a given line.
Właśnie tak wygląda Dozor City. This is Które daje możliwość, Dozor.city, which makes it od possible razu for włączyć parę passengers to linii turn on, i to zobaczyć, see a gdzie się few da lines zrobić at the same przesiadkę time and to check na where you tą can czy inną linię. change buses, change lines. Rozkład in UA daje możliwość Rozkład.in.ua, it makes it zobaczyć, possible o której to godzinie see what będzie ten czy time inny pojazd na a przystanku. given I od bus razu will jest be at policzona the stop, at a czas stop, przejazdu od and we've got the tego time przystanku of the journey do końca from a tej linii, given do końca stop tej to linii. the end of the line. Easy Way Easy pokazuje Way wszystkie przystanki w mieście. shows Też all the można stops kliknąć in the na city. You linię can click on a i given zobaczyć, jakie line pojazdy and poruszają see się na what tej czy innej vehicles linii. move on a Właśnie given zobaczyć, line czy jest możliwość and see if it's possible Dobra, okej. Bus.com.ua no właśnie, jak i mówiłem, bus.com.ua, że as I da się said, zobaczyć you can tam, gdzie jest see napisane po procentach. you can see some Wiarygodność tego, czy percentages. przejedzie ten autobus, You czy nie can see the przejedzie. probability of the bus coming No i in podsumowanie, percentage. to czego osobiście And mi to brakuje, to summarize właśnie what is tej dyscypliny, missing from która my point istnieje of na view is kolei, the ale nie discipline istnieje that is w existent komunikacji at the miejskiej. railway, but not in Czyli the w city komunikacji miejskiej transport. mamy nowoczesny So in tabor, urban transport ale nie ma we- dyscypliny, a we have this modern na fleet, kolei but jest no dyscyplina, ale discipline. dosyć takie Whereas mało at tego the nowoczesnego railway taboru. there is discipline, but we don't have Transport modern pozamiejski rolling jest, stock. funkcjonuje w oparciu Suburban o rachunek transport ekonomiczny, functions czyli based on the przewoźnik może ustawić economical swoją cenę count, i so the service provider nie ma can dofinansowania z decide what urzędów. prices they have, and there is no subsidy No i from rozwój transportu authorities. Przyczynił się do The rozwoju przemysłu development of autobusowego, transport czyli dosyć drives takie the dużo development of bus przedsiębiorstw w Ukrainie powstało za industry. ostatnie lata, So there które have been produkują quite a trolejbusy, lot of tramwaje, companies autobusy. in Ukraine which were set up over the last few No i years, which wada produce tych vans aplikacji and jest taka, buses, że many nie da buses. się And when it comes to the applications, their wszystko disadvantage sprawdzić w is jednej that you aplikacji. can't check everything in one application. No, od tego zmierzamy. This is what we are aiming for. W tym kierunku Well, się this rozwijamy. is To jest where we are autobus going ukraińskiej from, produkcji. sorry, and this is what we are aiming for. Dziękuję za uwagę. Thank you very much for your attention. Szanowni Państwo, no powoli Ladies and gentlemen, dobiegamy do this końca. Dzień, jak part widać, is coming to an end. płynął szybko. The day has Zdecydowanie za passed szybko, bo really pewnie fast, jeszcze, too wiele fast, rzeczy można by było because I'm sure opowiadać, we would be podyskutować. able to say a lot more Mieliśmy teraz things okazję and wysłuchać have more discussions. prezentacji, We have listened wystąpień in this last panów, part to jak to jest na presentations, świecie, z czym się showing us what it's mierzą like in inne the kraje. world, what challenges other Pozostawiam was countries dzisiaj z have. taką refleksją, So I am leaving you żeby with this pomyśleć, thought co można today wdrożyć na przykład to u think nas. about what could be Czasami pocieszyć się, że u nas implemented jest in our lepiej, country, albo posmucić się, może coś byśmy to maybe mogli to get jeszcze happy zrobić that some things fajniejszego. are better, or maybe to get sad No i because tyle some things chyba. are not Dziękuję good panom enough bardzo yet. serdecznie za te So once wystąpienia. again, thank you very much for your presentations. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Dziękujemy serdecznie, szanowni Thank Państwo. you Jeszcze raz to wielkie brawa dla naszych everyone. Once prelegentów, bo again, tutaj a big naprawdę round of applause niesamowita for our merytoryczna wiedza presenters, od każdego z nich because we've popłynęła, heard a łącznie lot z of, panem z drugiego końca good świata, information, który knowledge, tam pomimo swoich experience problemów z for our internetem udało mu się presenters większość from other wyłożyć, countries myślę. and also, Także cóż, also ja a dziękuję bardzo presenter raz from the jeszcze other naszym part of the prelegentom. world. So once again, thank you to our Bardzo, presenters. bardzo dziękuję Państwu za Thank you very obecność. much to No our i audience for kilka being informacji here. teraz And a takich few kluczowych. Ja myślę, że technical możemy już ze information. sceny zejść, tak, A ze few względu pieces na of to, że technical information. mamy już jakby oficjalne zakończenie naszego We have the pierwszego dnia. official, end To of chciałem the Państwu first tylko day, powiedzieć, so I just wanted to że po pierwsze bardzo proszę o to, aby I wychodząc would ten, ask kto jeszcze you formalności nie dopełnił, zrobił to w naszej recepcji, ponieważ to mamy tam jeszcze parę osób, które nie są provide zarejestrowane. formal information Po and drugie, register serdecznie for Państwa those who zapraszam haven't na done it kolację yet. o godzinie 19, The która dinner is odbędzie at się 7 w tym samym p.m. and pomieszczeniu, it w will którym take place in był the same obiad place i we had lunch. tam zapraszam właśnie So this is where na you are wieczór o invited godzinie to have
17, raz jeszcze powtarzam, właśnie tam się spotykamy na uroczystej kolacji zakończającej dzień pierwszy. No i jutro zaczynamy troszeczkę wcześniej, mianowicie o 9:30. Także mam nadzieję, że Państwo tutaj w komplecie jutro również się zjawicie na nasz drugi dzień konferencji Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jutro również będzie mnóstwo interesujących tematów dotyczących właśnie wykluczeń transportowych i nie tylko. Ja nazywam się Filip Itura, było mi niezmiernie miło poprowadzić dla Państwa dzień pierwszy. Życzę bardzo udanego popołudnia i wieczoru. So Do widzenia. I had the honor of moderating this first day. Thank you very much and see you tomorrow. Fundusze Unii Europejskiej mają ogromny wpływ na zahamowanie Fundusze Unii Europejskiej mają ogromny wpływ na zahamowanie wykluczenia transportowego w Polsce. Perspektywa finansowa 2000. Fundusze Unii Europejskiej mają ogromny wpływ na zahamowanie wykluczenia transportowego w Polsce. Perspektywa finansowa 2021-2027 przewiduje przeznaczenie znacznych środków, aby polskie miasta mogły rozwinąć nowoczesne systemy komunikacji. Fundusze Unii Europejskiej wspierają inwestycje w infrastrukturę transportową. To jest modernizacja dróg, budowa nowych linii tramwajowych, rozbudowa stacji kolejowych. Umożliwiają także zakup ekologicznych środków transportu, co wpływa korzystnie na środowisko. Unijne fundusze. Wspieramy rozwój transportu i możliwości dla wszystkich. Fundusze Unii Europejskiej mają ogromny wpływ na zahamowanie wykluczenia transportowego w Polsce. Perspektywa finansowa 2021-2027 przewiduje przeznaczenie znacznych środków, aby polskie miasta mogły rozwinąć nowoczesne systemy komunikacji. Fundusze Unii Europejskiej wspierają inwestycje w infrastrukturę transportową. To jest modernizacja dróg, budowa nowych linii tramwajowych, rozbudowa stacji kolejowych. Umożliwiają także zakup ekologicznych środków transportu, co wpływa korzystnie na środowisko. Unijne fundusze. Wspieramy rozwój transportu i możliwości dla wszystkich.